tym odcinku prześledzimy przełomowe sprawy kryminalne, od wprowadzenia dowodów zapachowych w polskich sądach, po głośne procesy w USA i Wielkiej Brytanii. Zobaczymy też medyczne i technologiczne przełomy, jak pierwszy przeszczep serca, katastrofę w Bhopalu, tragiczny tłok na koncercie The Who oraz wysłanie pierwszego SMS-a. Poznamy również sylwetki ludzi, którzy zmienili kryminalistykę i śledztwa, od przestępców po naukowców i psychologów sądowych. Wszystko wydarzyło się dokładnie 3 grudnia, na przestrzeni wieków. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Przełomowe wydarzenia kryminalistyczne i wynalazki 1999 roku. W polskich sądach zaczęto ostrożnie akceptować dowody z analiz śladów zapachowych. Osmologia jako uzupełnienie innych materiałów dowodowych. Było to przełomowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy w praktyce sądowej w Polsce oficjalnie uznano, że ślady zapachowe mogą służyć jako element identyfikacji sprawcy. Wprowadzenie tej dziedziny kryminalistyki wymagało opracowania procedur zabezpieczania dowodów zapachowych, ustalenia ich przydatności w procesie sądowym oraz określenia zasad, w jakich okolicznościach można je wykorzystywać. Decyzja ta wpłynęła na rozwój nowoczesnych metod kryminalistycznych w Polsce, w tym szkolenia dla funkcjonariuszy policji i ekspertów sądowych, oraz ustanowiła precedens prawny dla późniejszych spraw, w których dowody zapachowe były wykorzystywane w procesach karnych. 1956 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał decyzję w sprawie Slohover przeciwko Board of Higher Education, ustalając precedens dotyczący ochrony praw oskarżonych przed samooskarżeniem się. Orzeczenie miało znaczący wpływ na procedury przesłuchań w sprawach karnych, w tym w kontekście obowiązku informowania oskarżonych o ich prawach oraz ograniczeń dla władz w wymuszaniu przyznania się do winy. Decyzja ta stanowiła kamień milowy w kształtowaniu zasad proceduralnych, które chronią jednostki przed nadużyciami organów ścigania, wpływając pośrednio na bezpieczeństwo dowodowe i metodologię postępowań śledczych. 1965 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podtrzymał wyrok w sprawie Thornton przeciwko United States dotyczący posiadania narkotyków i legalności przeszukań. Decyzja ta była kluczowa w określeniu, kiedy i w jakim zakresie organy ścigania mogą prowadzić przeszukania pojazdów lub osób bez naruszania konstytucyjnych praw obywateli. Orzeczenie wpłynęło na standardy dowodowe w sprawach karnych, w tym sposób gromadzenia materiału dowodowego, kontrolę nad legalnością działań funkcjonariuszy i interpretację prawa w sprawach związanych z przestępczością narkotykową. 1968 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał decyzję w sprawie Heath przeciwko United States, istotną dla prawa karnego w kontekście legalności działań funkcjonariuszy i dopuszczalności dowodów w sprawach o morderstwa i napaści. Wyrok uściślił granice prawa do przeszukania, konfiskaty i wykorzystywania materiałów dowodowych w procesie, mając wpływ na późniejsze śledztwa w całym kraju. Decyzja była wykorzystywana jako precedens w sprawach, w których dochodziło do kontrowersyjnych działań policji, a także przy formułowaniu nowych wytycznych dla organów ścigania w zakresie procedur dochodzeniowo-śledczych. 1974 roku w Wielkiej Brytanii zakończono proces i wydano wyrok w głośnej sprawie Michaela Fordhama, skazanego za brutalne zabójstwo w Londynie. Sprawa była przełomowa w kontekście stosowania balistyki i analizy miejsca zbrodni. Po raz pierwszy w brytyjskich sądach tak szeroko wykorzystano porównanie śladów broni palnej i rekonstrukcję przebiegu zdarzeń na podstawie mikroskopijnych dowodów. Wyrok stał się punktem odniesienia dla późniejszych spraw kryminalnych, podkreślając znaczenie technologii kryminalistycznych w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych zbrodni. 2003 roku.
w Stanach Zjednoczonych zapadł wyrok w sprawie Johna Allena Muhammeda, znanego jako jeden z snajperów z Waszyngtonu. Potwierdzono jego pełną odpowiedzialność za serię ataków i utrzymano najwyższy wymiar karę śmierci. Wyrok był istotny zarówno ze względu na wymiar sprawiedliwości, jak i procedury kryminalistyczne zastosowane podczas dochodzenia, analiza balistyki, śladów z miejsc strzelanin i cyfrowych dowodów z telefonów oraz monitoringu. Sprawa miała ogromny wpływ na rozwój procedur policyjnych w zakresie szybkiego reagowania na masowe akty przemocy. 2006 roku w Polsce Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok w sprawie Zbigniewa M., skazanego za zabójstwo kobiety w Chełmie. Dowody zgromadzone w śledztwie obejmowały analizę krwi, ślady biologiczne oraz śledztwo kryminalistyczne w miejscu zbrodni. Wyrok podkreślił znaczenie nowoczesnej medycyny sądowej i kryminalistyki w dochodzeniach w Polsce, wskazując na skuteczność kompleksowego zabezpieczania i analizowania dowodów. Sprawa stała się przykładem poprawnego wykorzystania narzędzi kryminalistycznych w polskim wymiarze sprawiedliwości. Osoby, które odegrały znaczącą rolę w kryminalistyce. 1947 rok. Patricia Krenwinkel, narodziny, była członkini grupy Manson Family, uczestniczka brutalnych morderstw w Los Angeles w 1969 roku, w tym masakry w rezydencji Sharon Tate. Brała czynny udział w planowaniu i wykonaniu zbrodni, które wstrząsnęły USA i stały się symbolem ekstremalnej przemocy sekciarskiej. Jej przypadek jest szeroko analizowany w kontekście psychologii kryminalnej, dynamiki grup przestępczych oraz mechanizmów podporządkowania i manipulacji w sekcie. Krenwinkel jest również studium przypadków w zakresie badania motywacji przestępców, uwarunkowań społecznych i kulturowych, które mogą prowadzić jednostki do popełniania ekstremalnych czynów. Analiza jej zachowań pomogła w opracowaniu modeli psychologicznych stosowanych w profilowaniu sprawców przestępstw zorganizowanych i masowych, a także w edukacji służb ścigania w zakresie rozpoznawania ryzyka i dynamiki sekt. 1905 rok. Homer Van Meter. Narodziny, amerykański przestępca, współpracownik Bonnie i Clyda, znany z licznych napadów na banki, rabunków i działań kryminalnych w latach 20. XX wieku. Jego działalność jest przykładem wczesnej zorganizowanej przestępczości w USA i pokazuje rozwój taktyk kryminalnych w erze prohibicji. Studium jego działań pozwala analizować metody operacyjne grup przestępczych, zabezpieczanie dowodów oraz reakcję policji na przestępstwa zorganizowane. Van Meter i jego współpracownicy pokazali, jak przestępcy adaptowali się do ograniczeń prawa i technologii śledczej w tamtym okresie, co przyczyniło się do rozwoju kryminalistyki śledczej i standardów bezpieczeństwa w bankach. Analiza jego działań umożliwia zrozumienie strategii planowania przestępstw, ucieczek, fałszywych tropów oraz metod współpracy w grupach przestępczych. 1888 rok. Carl Zeiss. Śmierć. Konstruktor optyki i mikroskopów, którego instrumenty stały się kluczowe w laboratoriach kryminalistycznych. Mikroskopy Zeissa umożliwiały precyzyjną analizę mikrośladów, takich jak włókna, odciski palców czy ślady balistyczne. Jego instrumenty przyczyniły się do standaryzacji metod laboratoryjnych, co pozwoliło na bardziej systematyczne dokumentowanie dowodów w sprawach kryminalnych. Dzięki jego wynalazkom eksperci sądowi mogli wprowadzać techniki analizy mikroskopowej, które znacząco zwiększyły dokładność i wiarygodność dowodów prezentowanych w sądzie. Zeiss pośrednio wpłynął na rozwój nowoczesnej kryminalistyki, między innymi w dziedzinach badania włókien, pyłków, włosów oraz innych mikrośladów, które do dziś stanowią fundament dochodzeń kryminalnych. 1900 rok. Richard Kuhn. Narodziny. Niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla, którego badania nad substancjami chemicznymi i izomerami miały znaczenie dla rozwoju toksykologii sądowej. Odkrycia Kuhna umożliwiły precyzyjne identyfikowanie toksyn i substancji chemicznych
w organizmach ofiar przestępstw oraz w materiałach dowodowych, co pozwoliło śledczym na dokładniejsze ustalanie przyczyn śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Jego prace stanowią fundament nowoczesnej chemii kryminalistycznej i toksykologii sądowej, a w praktyce przekładają się na możliwość wykrywania substancji psychoaktywnych, trucizn oraz środków chemicznych stosowanych w przestępstwach. Badania Kuhna były również inspiracją do tworzenia nowych metod laboratoryjnych i analitycznych, które zwiększają skuteczność dochodzeń kryminalnych i precyzję dowodów w sprawach sądowych. 1895 rok. Anna Freud. Narodziny. Psychoanalityk, córka Zygmunta Freuda, której prace w zakresie analizy osobowości i psychologii rozwojowej mają zastosowanie w profilowaniu kryminalnym i ocenie poczytalności sprawców. Jej badania nad mechanizmami obronnymi, rozwojem ego i wpływem środowiska na zachowanie człowieka są wykorzystywane w kryminalistyce do oceny motywów przestępców, przewidywania ryzyka recydywy oraz wsparcia ekspertów sądowych przy sporządzaniu opinii psychologicznych. W praktyce Anna Freud przyczyniła się do rozwoju metod oceny stanu psychicznego oskarżonych, interpretacji ich zachowań oraz analizy dynamiki grupowej w przestępczości zorganizowanej. Jej prace stanowią fundament dla współczesnego profilowania kryminalnego i psychologii sądowej, wspierając organy ścigania w skutecznym rozwiązywaniu spraw kryminalnych i prewencji przestępczości. Najważniejsze wydarzenia z tego dnia. 1989 roku. Malta Summit, przywódcy George Bush i Michaił Gorbaczow wygłosili deklarację na Malcie, symbolicznie uznawaną za akt końca zimnej wojny i początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych. Wydarzenie miało ogromne znaczenie dla globalnej polityki i bezpieczeństwa międzynarodowego, wpływając na procesy transformacji państw bloku wschodniego, rozwój dyplomacji bilateralnej oraz kształtowanie struktur bezpieczeństwa europejskiego i światowego. Deklaracja była także impulsem do rozmów dotyczących ograniczenia zbrojeń nuklearnych, zwiększenia współpracy gospodarczej między Wschodem a Zachodem oraz wyznaczyła kierunek dla przyszłych negocjacji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO. Malta Summit stał się symbolem przełomu w relacjach międzynarodowych i fundamentem dla pokojowej transformacji Europy Środkowo-Wschodniej. 1997 roku podpisanie traktatu o zakazie min lądowych podczas konferencji w Ottawie przedstawiciele wielu krajów parafowali porozumienie zakazujące produkcji, używania i składowania min lądowych. Traktat stał się kluczowym narzędziem w walce z przemocą wojenną, ograniczeniu liczby ofiar cywilnych w konfliktach i stabilizacji postkonfliktowej w wielu regionach świata. Wprowadzenie porozumienia rozpoczęło proces ratyfikacji prawa międzynarodowego chroniącego ludność cywilną, wpływało na działania humanitarne i stało się wzorem dla kolejnych inicjatyw w zakresie zakazu broni masowego rażenia. Traktat ułatwił również organizacjom pozarządowym prowadzenie programów oczyszczania terenów z min, ratowanie ofiar konfliktów i edukację społeczną w strefach postwojennych. 1992 roku. Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, dzień wskazany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, obchodzony globalnie w celu promowania praw, godności i integracji osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie dostępności i inkluzji. Wydarzenie miało ogromny wpływ na rozwój polityki społecznej, edukacji i prawa antydyskryminacyjnego w wielu krajach. Obchody wprowadziły programy integracyjne w szkołach, kampanie edukacyjne, promowały rozwiązania infrastrukturalne dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi i sensorycznymi, a także przyczyniły się do powstania lokalnych i międzynarodowych organizacji wspierających prawa osób z niepełnosprawnościami. 1967 roku dr Christian Barnard przeprowadził pierwszy na świecie udany przeszczep ludzkiego serca w szpitalu Grotte Schuur w Kapsztadzie.
Biorcą był Louis Łaszkanski, a serce pochodziło od zmarłej kobiety. Operacja miała przełomowe znaczenie dla medycyny, prawa dotyczącego transplantacji i zgody na pobranie narządów, wyznaczając nowe standardy etyczne i prawne w wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego. Wydarzenie zainspirowało rozwój chirurgii transplantacyjnej, wprowadzenie międzynarodowych protokołów pobierania narządów i rozdzielenie kwestii medycznych od prawnych w procesach transplantacyjnych. Procedura Barnarda stała się punktem odniesienia dla kolejnych transplantacji na całym świecie i wywołała debatę o etyce, dostępności organów i regulacjach prawnych w transplantologii. 1984 roku. Katastrofa w Bhopalu w Indiach. Wyciek gazu izocyanianu metylu z fabryki firmy Union Carbide spowodował śmierć tysięcy osób i masowe zatrucia. Wydarzenie stało się precedensem w analizie odpowiedzialności korporacyjnej i prawa karnego wobec zaniedbań przemysłowych, prowadząc do zaostrzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej w przemyśle chemicznym. Katastrofa przyczyniła się do wprowadzenia nowych procedur reagowania kryzysowego, obowiązkowych systemów alarmowych i kontroli chemicznych oraz ustanowiła międzynarodowe standardy bezpieczeństwa w fabrykach przemysłowych. Incydent Bhopalu stał się także punktem wyjścia do reform prawnych w zakresie ochrony zdrowia pracowników i odpowiedzialności przedsiębiorstw w przypadku katastrof przemysłowych. 1979 roku podczas koncertu zespołu The Who w Cincinnati w stanie Ohio w USA, czytaj USA, wybuchł paniczny tłok przy wejściu do hali. W wyniku ścisku zginęło co najmniej 12 osób, a wiele innych zostało rannych. Wydarzenie uwidoczniło kwestię bezpieczeństwa publicznego i odpowiedzialności organizatorów, stając się precedensem w prawie dotyczącym ochrony życia uczestników imprez masowych oraz procedur bezpieczeństwa w obiektach publicznych. Skutkiem tragedii było wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ewakuacji tłumów, kontroli liczby osób na wydarzeniach masowych oraz standardów bezpieczeństwa w halach koncertowych i stadionach, a także rozpoczęto kampanie edukacyjne dla organizatorów dużych imprez. 1992 roku wysłano pierwszą w historii wiadomość tekstową SMS, czytaj SMS. Choć sama wiadomość nie była przestępstwem, wprowadzenie SMS-ów rozpoczęło nową erę w informatyce śledczej, umożliwiając późniejsze zbieranie dowodów cyfrowych, analizę komunikacji w sprawach karnych oraz opracowanie procedur prawnych dotyczących ochrony danych i prywatności. Rozwój technologii SMS-ów położył fundamenty dla globalnego systemu komunikacji mobilnej, umożliwił powstanie mediów społecznościowych, a także stał się narzędziem dla organów ścigania w monitorowaniu cyfrowych śladów przestępczych w XXI wieku. Wprowadzenie tej technologii wpłynęło na transformację sposobu komunikowania się ludzi, biznesu i administracji, redefiniując rolę informacji w życiu codziennym i prawie karnym. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli 6 grudnia już nigdy nie będzie dla Was zwykłym Mikołajem. Do następnego.